Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszny gotowany schab, który można przyrządzić na 2 sposoby, z jednego przepisu. Możemy podać go po włosku jako przekąskę z pysznym sosem na bazie tuńczyka i anchois lub po warszawsku z sałatką jajeczną w galarecie. Będzie pysznie, idealne na każdą okazję lub po prostu na kolację. Wygląda elegancko, a smakuje jeszcze lepiej. Gotujecie jeden schab, a później robimy z niego 2 przekąski. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Najpierw podstawowy przepis, czyli wykonanie schabu. Musimy go ugotować. Potrzebujemy w tym celu przygotować sobie zalewę, w której się będzie gotował. Do dużego garnka wkrajam warzywa. 2 gałązki selera naciowego, 2 marchewki, 1 sporą pietruszkę, jak macie mniejsze, to możecie dać 2, i 1 cebulę. Dodaję również pęczek natki pietruszki, 2 listki laurowe i 3 kulki ziela angielskiego. Dodaję również łyżkę soli i łyżeczkę pieprzu. Dolewam około pół litra wina białego, u mnie półwytrawne, może być również wytrawne. Dolewam również około 1,5 litra zwykłej zimnej wody. Stawiam na gazie i zagotowuję. W międzyczasie przygotuję sobie schab. Musimy go zawinąć w gazę i obwiązać sznurkiem. W przepisie na schab, który podam jako pierwszy po włosku, był schab cielęcy, ale ja już wielokrotnie robiłam właśnie z wieprzowego, który jest dużo tańszy i jest równie pyszny w smaku. Zawijamy ciasno i obwiązujemy sznurkiem, tak jak szynkę czy wędlinę. Jak zalewa nam się ugotuje, wkładamy nasz schab. Musicie wyjąć warzywa spod spodu, żeby zanurzył się cały. Jak najbardziej. Nasz schab pod przykryciem na małym ogniu będziemy gotować około 1,5 godziny. W trakcie gotowania możecie raz przełożyć go na drugą stronę, żeby równo się ugotował. Jak minie 1,5 godziny, to schab jest gotowy. Możemy wyłączyć go, wyjąć z zalewy i ostudzić. Zalewę wykorzystamy jeszcze do robienia galaretki, więc nie wyrzucajcie jej jeszcze. Schab po ostygnięciu zawijam jeszcze w papier do pieczenia i folię aluminiową i przekładam do lodówki. Najlepiej na całą noc. Po nocy w lodówce schab jest już gotowy. Musimy go jedynie rozwinąć z gazy i ze sznurka. Schab kroimy w bardzo cieniutkie plasterki, jak najcieńsze. Takie plasterki rozkładamy na półmisek.
Teraz przygotujemy sos do naszego schabu. 4 łyżki majonezu wrzucam do blendera. Dodaję puszkę tuńczyka w sosie własnym, którego odsączyłam z zalewy. Dodaję również kapary, około 3 łyżek. Jedną zostawię sobie jeszcze do dekoracji. I pieprz. Oczywiście nie możemy pominąć anchois. 4 filaciki, malutkie. Soli już nie daję do sosu, ponieważ i tuńczyk, i kapary, i anchois są słone. Miksujemy na gładki sos. I gotowe. Takim sosem polewamy nasz schab. Sosu jest więcej, spokojnie starczy na cały kawałek schabu. Możecie go przełożyć do pojemniczka i schować do lodówki. Przechowywać tak około 5-6 dni. Na wierzch jeszcze pozostałe kapary i odrobinę czegoś zielonego. I gotowe! Możemy robić drugi przepis. Przygotowałam sobie półmisek z rantem wyższym, tak żeby galaretka, którą później zrobimy i polejemy nasz schab, nie wyciekła. Teraz nasz schab musimy pokroić w plastry z kieszonką. Cieniutkie plastry. Pierwszy tak nie do końca i drugi obok już do końca. Tak, żeby nam powstała kieszonka. Takich plastrów ukroję sobie 7-8, tak żeby mi ładnie wyglądały na półmisku. Plastry schabu mamy już gotowe. Możemy teraz przygotować sobie jajeczną sałatkę do nadzienia. Na tarce o grubych oczkach ścieram 3 jajka. Jedno zostawię sobie jeszcze do pokrojenia na wierzch. Dodaję odrobinę rzeżuchy. Jeśli macie, możecie pominąć. Możecie dodać natkę pietruszki, jeśli chcecie, żeby coś było zielonego. Łyżeczkę chrzanu tartego ze słoiczka i 1 łyżkę majonezu. Doprawiam solą i pieprzem. Mieszam dokładnie. Możemy nadziewać nasz schab. Wezmę sobie małą łyżeczkę i do kieszonki wkładam tyle sałatki, ile mi się zmieści. Następnie brzeg obtaczam w szczypiorku i układam na półmisku. Pamiętacie nasz wywar, w którym gotowało się mięsko? Przecedzę sobie go i zostawię około pół litra. Tyle mi jest potrzebne na galaretkę. Jeśli nie macie tego wywaru, możecie użyć rosołu, który macie przygotowany na przykład dzień wcześniej. Też się sprawdzi. Ale ten wywar na bazie wina jest naprawdę pyszny. Przecedziłam nasz wywar, ale jest mętny. A ja bym chciała, żeby był klarowny, więc pokażę Wam, jak go sklarować. Oczywiście możecie pominąć ten krok, jeśli wolicie. Do zimnego wywaru dodaję 1 białko jajka i około 1 łyżki octu jabłkowego. Mieszam wszystko trzepaczką i podgrzewam na małym ogniu, cały czas mieszając. Na wierzchu będzie tworzyło się coraz więcej piany, dlatego ogień musi być mały, no i pilnujcie go, żeby Wam nie wykipiało. Ja wzięłam sobie trochę za mały garnek, ale dam radę. Jak mi się zagotuje, gotujemy jeszcze około 2 minut
i wyłączamy. Po tym czasie nasz wywar przelewamy przez sito wyłożone gazą kilkukrotnie. Pozwalamy mu odciec i pod spodem mamy już fajny, klarowny wywar. Do ciągle gorącego wywaru wsypuję żelatynę. Na pół litra ja daję około 3 łyżeczek, ale sprawdźcie jeszcze na opakowaniu, który kupicie, bo czasami są inne proporcje. Mieszam dokładnie, aż mi się rozpuści i galaretkę mamy gotową. Wystudzę ją najpierw i jak zacznie mi tężeć, wyleję na schab. Jedno ostatnie jajko jeszcze pokroiłam w plastry i poukładałam na wierzchu. Polewam wszystko zimną już galaretką. Stawiamy do lodówki, żeby nam stężało. Po około godzinie jest już całkowicie stężałe i możemy podawać. Jeśli podobały się Wam moje przepisy, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Zaglądnijcie również na moje playlisty na YouTube.